Witajcie na naszym kanale. Czas na kolejną przygodę. Powrót do Stanów Zjednoczonych po 4 latach nieobecności. Do kraju, który ma o powierzchni około 10 milionów km², który zachwyci nas skalistymi górami Sierra Nevada na zachodzie, pokrytymi lasami Apalachami na wschodzie, niekończącymi się łąkami i preriami w centrum, a także wspaniałymi wybrzeżami i na wschodzie, i na zachodzie. Wiele osób chce tu przyjechać, wiele osób chce odwiedzić parki narodowe, które tu się znajdują, ale i też dla nas jest to fascynujące miejsce i za każdym razem mamy ochotę tutaj wracać, aby odkryć coś nowego. Nasza trasa wyglądała następująco. Zdecydowaliśmy się przylecieć najpierw do Chicago w stanie Illinois. Dalej był Columbus, kolejno San Francisco. Spędziliśmy tu około tygodnia i postanowiliśmy wynająć auto na 18 dni w serwisie Turo i wykonać pętlę przez Kalifornię, Arizonę, Utah i Nevadę. I ta trasa była dla nas pełna największych skarbów. Dolina Krzemowa, skalne urwiska nad Pacyfikiem, Santa Barbara i Malibu przy drodze numer 1, LA, wieczne żywe Las Vegas, legendarny Grand Canyon i nie mniej popularna Monument Valley. Zion pełen czerwonych skał, Dolina Ognia, niesamowite górskie rzeki i jeziora, park i las Sekwoi, Yosemite, czy też dziki zachód w Sacramento. Potem zamieszkaliśmy w Nowym Orleanie na kilka miesięcy i stąd zabierzemy Was jeszcze w kilka regionów USA. Relacja z tych wszystkich punktów to materiał na kilka filmów. Nie chcemy się ograniczyć do jednego czy dwóch. Mamy co nieco do powiedzenia i pokazania. Zacznijmy od miasta szczególnie bliskiego sercu Polakom. Przylot do Chicago na ogromne lotnisko obsługujące niemal 70 milionów pasażerów rocznie można wykonać albo bezpośrednio naszym narodowym przewoźnikiem, albo z przesiadką przez Zurich za ponad 30-40% mniejszą cenę. Do miasta dostaniemy się linią metra o niebieskim kolorze za cenę $2,5. Za dzienny bilet zapłacimy tylko 5. Nie posiadając doładowanej karty lub aplikacji, jak mieszkańcy, bilet możecie kupić w maszynach przy wejściach do metra. Miasto zwiedza się bardzo przyjemnie dzięki szeroko rozbudowanej komunikacji miejskiej, w tym około 10 linii metra i wielu linii autobusowych, które zawiozą Was w każdą część miasta. Ale czy warto przyjechać do Chicago? To wszystko zależy od Was. My pokażemy Wam to, czemu według nas warto tu przyjechać. Znajdujemy się w Chicago, trzecim co do wielkości mieście Stanów Zjednoczonych. 2 miliony mieszkańców osiągnęło to miasto już w 1910 roku, czyli kiedy? Tylko 80 lat po tym, jak to miasto osiągnęło status miasta. Wyobraźcie sobie, że w 1833 roku było tutaj tylko 300-400 mieszkańców, a teraz prawdziwa metropolia. Dalszy rozwój miasta był bardzo dynamiczny. W latach 50. XIX wieku dojechała tu kolej. W XX wieku doszedł do tego transport lotniczy i w końcu Chicago stało się najważniejszym ośrodkiem miejskim w północnych Stanach i trzeci w kraju. To, jak wygląda teraz Chicago, zaczęło się od dramatycznego pożaru w 1871 roku, jaki to zabrał dach nad głową ponad 100 000 osób. Po tym wydarzeniu postanowiono stworzyć nowy układ ulic, jaki jest niezwykle przejrzysty i łatwy w nawigacji, ale i zaczęto budować w stylu chicagowskim nowe budynki, w tym coraz to wyższe drapacze chmur. I to jest dla nas powód do podnoszenia głowy idąc chodnikiem. Budowle z tamtych czasów są eleganckie, posiadają interesujące wykończenia, nie są nudne jak sporo nowych budowli ze szkła. Wspinaczka architektom i inżynierom powyżej 6. piętra w tamtych czasach pomogło wprowadzenie hydraulicznego mechanizmu windy oraz nowe metody konstrukcji fundamentów na tym nieco bagnistym terenie. Największe wrażenie zrobiła na nas architektura, klimat, położenie nad jeziorem, czystość na ulicach i plaże. No ale wszystko po kolei. Gdy wyjdziemy z metra obok The Merchandise Mart, wielkiego domu towarowego,
od razu zobaczymy widok znany z internetu, pocztówek i przewodników. Drapacze chmur wznoszące się nad czystymi wodami kanału. Nad wodą przerzucono co kilkaset metrów kolejne mosty, czy to dla samochodów, pieszych lub pociągów metra. A po wodzie suną co chwilę łodzie z turystami. Sam kanał powstał w 1848 roku, aby połączyć jezioro Michigan na wschodzie z oddaloną na zachodzie rzeką Mississippi. Spacerując przy kanale znajdziemy się na granicy downtown, tzw. pętli, The Loop. Ten najważniejszy fragment miasta jest otoczony od północy i zachodu przez kanały wodne. Od wschodu Millennium Parkiem, gdzie położona jest słynna srebrna fasolka. Od północno-wschodniego narożnika downtown odchodzi na północ aż do jeziora Magnificent Mile. W downtown jest sporo neonowych reklam sygnalizujących np. słynne teatry, na których można podziwiać występy z Broadwayu. Nad ulicami jest tak jak w Nowym Jorku sporo nadbudowanych metalowych wiaduktów dla linii metra. Mamy wrażenie, że tutaj nie martwili się hałasem, jaki wywołują co chwilę jadące wagony. No ale to Grand Park ma to coś, czego nikt nie wyobraża sobie, aby nie zobaczyć przyjeżdżając do stanu Illinois. Cloud Gate osiągnęła niezwykłą sławę, a przecież nawet nie jest w połowie tak znamienita jak styl architektoniczny miasta. Ma raptem 19 lat i jest już sławna. W sumie nam też się podobała. Ta krystalicznie czysta powierzchnia i ten idealny obły kształt ma coś w sobie przyciągającego. Spacerując parkiem w ciągu dnia było jakoś tak cicho, troszkę turystów, kilku mieszkańców i tyle. W ogóle w piątek w czas roboczy centrum było dziwnie spokojne. Wszystko zmieniło się wieczorem, gdy w parku nieco dalej na południe od fasolki zbliżał się koncert, a do bramek zbliżały się tłumy ludzi. Nie widzieliśmy tak tylu niestandardowo ubranych osób nigdy w życiu. Miasto się ożywiło. Podobnie było 2 dni wcześniej, w środowy koncert Billie Eilish. Trzeba przyznać, że to był światowy klimat. Park to nie tylko koncerty i fasolka. Są też i inne atrakcje, jak fontanna i dziwne rzeźby ludzi. Przejdźmy się jeszcze Magnificent Mile. Jest tu całkiem elegancko. Wchodząc od południa od razu rzuci się w oczy The Wrigley Building z lewej i Tribune Tower z prawej strony. Obydwa wybudowane około 100 lat temu. Dalej jest tylko lepiej, a miejscami trudno nie powiedzieć, że Amerykanie potrafią budować wysokie budynki. Widać, finansów im nie brakowało i nadal nie brakuje. Najfajniejsze na tej ulicy jest historyczna wieża wodna. Nie zabrakło licznych flag Stanów Zjednoczonych, ale i też innych krajów. Na tej ulicy nie znaleźliśmy dużo pamiątek. Takie typowe magnesy i pocztówki zakupiliśmy w sklepikach wzdłuż Millennium Park. Też nie możemy wypowiedzieć się o cenach w restauracjach na własnym przykładzie. Sam rzut oka na menu wystarczy, aby powiedzieć, że za porządny posiłek trzeba wydać około $15 na osobę lub więcej. Dla oszczędzających lepsza opcja to sieciówki fast foodów jak Domino, Taco Bell czy stary, poczciwy McDonald's. Na końcu Magnificent Mile jest świetna plaża. Można włożyć nogę albo dwie do nieco chłodnej wody jeziora, albo rzucić się na piasek, podziwiając wysokie drapacze chmur tuż za naszymi plecami. Na wschód słońca wybraliśmy się do sportowego fragmentu miasta na północ od downtown, na plażę Montrose i oglądając przy okazji urocze łódki w Montrose Harbor. Na koniec wybraliśmy się wyciągniętym w głąb jeziora Michigan półwyspem z planetarium na północno-wschodnim rogu i Muzeum Nauki w dużym budynku z kolumnami przy wejściu. Koło planetarium doskonale widać panoramę Chicago, Navy Pier z wysokim diabelskim młynem i przepływające statki. To był idealny punkt, aby pożegnać się z miastem, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie korzystając ze statywu, a teraz ruszamy już na lotnisko
aby polecieć do stolicy stanu Ohio, do Columbusu. Dziękujemy, że obejrzeliście nasz filmik. Zapraszamy Was na kolejne materiały i do subskrypcji. Dzięki.